Witam serdecznie. 27 lipiec 2025 rok. No i cóż, no i zmiana troszeczkę tytułu, bo właśnie rozpoczynamy pomału. Pomału ruszamy. Offsetka numer 1. Potem będą oczywiście, że tak po kolei. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem pewien, o jaki chaos. Czy wreszcie ruszymy, czy też nie. Ruszamy w tej chwili. Oczywiście ja dzisiaj będę troszeczkę krócej, ale mam prośbę ogromną, ponieważ podałem telefon i te osoby, które chcą, proszę dzwonić. Za parę minut ja sobie usiądę w fotelu, tak jak będzie ta sceneria offsetki, nie zawsze taka sama, ciągle będzie inna. Ja tutaj będę nadal siedział, ale nie wiem, czy jutro puścimy offsetkę, czy nie puścimy. Dlatego też będę numerował sobie, dlatego że o co chodzi? Ja dzisiaj nie chcę rozmawiać na temat kosmogramów. Dzisiaj możemy rozmawiać na temat astrologii. Więc jeżeli macie jakieś pytania, znaczy chodzi o to, że nie podajecie żadnych tam dat, bo chcę jeszcze to przemyśleć, jak to będzie, ale jak macie pytania o jakieś astrologię, to bardzo chętnie zrobimy to na głośno mówiące, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo chyba mnie słychać, tak? Więc to jest najważniejsze, czy mnie słychać, czy też nie, ale wydaje mi się, że tak. Ja jestem tylko na jednym mikrofonie, drugi mikrofon jest tam. Witam Elżbietę i witam Reginę. Nie wiem, to obojętnie kto niech napisze, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Słychać, no to najważniejsze, że słychać. Także ja teraz idę się przesiąść, a tak to wygląda to miejsce, zaraz wam pokażę. Nie tak szybko, no, zrobimy ładnie, tak elegancko. Jak. Najpierw tak, a potem i teraz sobie przejdziemy, tak. I tam sobie będę siedział i będę sobie dyskutował. Tam mam taką książkę. Nie wiadomo, po co ją postawiłem, ale niech będzie. Także ja w tej chwili na chwilę się po prostu przenoszę na fotel. Także miejmy nadzieję, że będzie. I czekam na... Zaraz, ja sobie jeszcze jedną rzecz zrobię. Zupełnie tutaj nie pomyślałem, że ja mogę sobie wydrukować to, co tutaj mamy i sobie omówić. Słychać, że drukuję. Dlaczego nie chcę robić... Dobrze, i teraz tak. I teraz się przeniesiemy. Już jest. Dobrze. Ja mam telefon razem z sobą. Witam serdecznie jeszcze raz. Ja sobie tutaj rozłożę. Telefon jest, także Państwo mogą dzwonić. Ja nie wiem, jak nie widać, bo zupełnie. Ja też postaram się podejrzeć tutaj siebie, ale nie wiem, czy to będzie możliwe w telefonie. Nie wiem, bo ja czasami to robię, ale tutaj coś telefon mi tutaj fiksuje. Jak zawsze, tutaj jest coś, ale no dobrze, a teraz tak, ja tutaj, ale czy ja jestem na żywo, to ja nie wiem, czy ja jestem na żywca pokazany. Tutaj mnie nie ma, tutaj mnie nie widzę. Jak to zrobić, to ja w ogóle się nie orientuję. Dobrze. Może się uda cokolwiek zobaczyć. Nie, jestem, tylko to, co widzę, to jestem dosyć daleko. Ciekaw jestem, jakie jest opóźnienie. Tutaj. Zaraz zobaczymy, czy... I to jest jednak za skomplikowane, jak na moje tutaj pomysły. Zaraz zobaczymy, czy ja jestem, czy ja nie jestem. Jest dziwne w ogóle. Czy mnie słychać, czy mnie nie słychać.
na żywo widać, ale to ja tutaj wyglądam tak troszeczkę dziwnie. Nie wiem, nie rozumiem tego troszeczkę. O, nie wiem, o co tu chodzi. Czat. Nie chcę tego. Tu się jakieś dziwne rzeczy pokazały mnie. Nie, no zupełnie wariuję, nie wiem, o co chodzi. Ojejku, jejku, jak to... Gdzie to nacisnąć, żeby to zlikwidować? Dobrze. Mniej więcej tutaj jestem. Czat, witam. Witam. Joannę też witam. Opa. Jejku, jakie dziwne rzeczy powyskakiwały. Ja tego nie chcę, ale ja chcę siebie zobaczyć jak to wygląda, czy nie jestem za ciemny po prostu tutaj. Bo przecież tutaj światła jest bardzo dużo, tylko no nie potrafię. No to jest to. No ale trzeba jakieś tam próby przeżyć. Ale ja widzę, że coś tutaj robię. Zaraz zobaczymy, jak to długo będzie. Teraz ja sobie policzę. Aha, dobrze. Teraz mam tą rękę. Nie wydaje wam się, że zbyt ciemno jest tutaj na tym? Ja mogę to podkręcić. Tutaj taki jest to martwy obraz. A tak to zrobimy więcej światła. Wstanę i podkręcę. No mnie w tym momencie nie widać, ale to nie ma problemu. Zaraz. O, teraz sobie tutaj pojedziemy tak bardziej ostro. O, tutaj jakaś centrum medyczne, jakaś reklama mi weszła. No trudno, teraz zobaczymy, jak to będzie. O, teraz i zobaczymy. Pomiń. O, jestem. No ciekaw jestem, bo zaraz ja tutaj nie widzę tego, czy ja jestem. Także słuchajcie, no jedno mam dobre, że widzę na czacie was, ale to mnie nie odpowiada, bo jest, ale zaraz, ja mogę jeszcze inaczej zrobić. Dobrze, zaraz zobaczymy, bo przecież ja jeszcze mam jeden sposób tutaj działania. Także jeżeli ktoś z Państwa, dlaczego to się nie rusza? To trup chodzący. Tego nie lubię. Dobrze. Denerwuje mnie to. No ale próbę trzeba przeżyć. Także zobaczymy. Ja z tego sobie wyjdę. Zaraz, czy ja tutaj jestem? No jestem, ale jestem tak jakiś... O. Zaraz zobaczymy, czy ja jestem. Zaraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie za bardzo mnie się to podoba. Dobrze. Zrobimy to jeszcze inaczej. O, już. Za chwileczkę sobie damy radę. Ja zrobię to inaczej. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to proszę dzwonić. Tylko tak mówię, absolutnie nie bierzemy pod uwagę żadnych. No co? Zaraz zobaczymy. Ja muszę zobaczyć na tym innym telefonie, spróbować tutaj. Jak to jest? Czy już się telefon odezwał? No jest. Także słuchajcie, jest telefon, także proszę, a ja sobie tutaj spróbuję się z tym połączyć. Tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O. Oj, tutaj to jest dopiero cyrk. Oj, rany. Zaraz zobaczymy. Czy ja tutaj w ogóle coś takiego mam?
Mam studio, ale ja nie chcę studia. Studio to jest to miejsce, z którego jakaś dziewczyna mówi, że mam jakieś powiadomienie. Ja o tym nic nie wiem i nie chcę wiedzieć na razie. No ale gdzie tu jest ten YouTube? To ja nie wiem. Słuchajcie, najgorsza rzecz jaka może być. Wiem, że nic nie wiem. Nie, ja wrócę do tego studia i sobie tutaj wejdę w tak. Jeżeli możecie, to dzwońcie, bo ja bym chciał wiedzieć, jak to jest, a ja tutaj chyba nie dojdę do tego, jak to jest. A może zrobimy jeszcze inaczej. Aha. No jestem tutaj gdzieś na żywo. O, to nawet... Już to nie będzie na żywo. Znaczy on jest na żywo, tylko ja nie chcę tego słuchać, tych głupot. Nie wiem, jak wam się to podoba tutaj, ale cieszę się, że jestem. Tutaj pokazuję ręką. Zaraz zobaczymy, jak... Zaraz, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, trzy, cztery. O, zatrzymało się. No nie jest dobry wynalazek jednak ten telefon, ale przynajmniej coś widzę. Nie wiem, czy nie powinienem więcej tego światła dać, no ale nie będzie problemu. Teraz tak, słuchajcie, ponieważ offsetka, no przypuśćmy, to nie jest, nie mówię, że nie początek, bo jest to początek. Będę zapraszał znajomych moich, ale wszystko po kolei. Najpierw muszę ustalić, jaka jest możliwość rozmowy, żeby nie być na tym mikrofonie, tylko być na tych lepszych, znaczy lepszych czy nie lepszych, zobaczymy, czy lepsze, czy nie lepsze mikrofony, tylko wolę być bardziej no kameralnie, wiecie o co chodzi. Bardziej tak, żeby to było tak bardziej, no nie studio, właściwie to bym wolał coś takiego jak dom, ale jeszcze się waha się jeszcze jedna możliwość, że przejdziemy zupełnie do nowego studia i zobaczymy, co tam będzie. Będzie na terenie Łodzi wtedy 3 studia, bo będę miał to studio i jeszcze takie robocze studio, z którego też będę nadawał i w zależności jak. Na razie to będą bardzo krótkie rozmowy, takie, no bardzo krótkie, wyjątkowo. Ja tutaj patrzę, co wy tutaj... No tło jest ciemne. Tak, to się zgadza. I na ogół będę starał się, wiesz, ja jeszcze podkręcę to światło tak na jaśniejsze, także to tło będzie zawsze takie, no tutaj w tych warunkach, jakie są tutaj, to nie da się inaczej. Zaraz zobaczymy, czy ja mogę wprowadzić to. Nie. To ja tutaj już więcej światła nie mogę dać. Mogę dać tylko bardziej zimne. No zobaczymy, czy jak to ja wyglądam na tym zimnym tle, czy lepiej, czy gorzej. Ja też bym mógł obrócić tą lampę jeszcze. O, zaraz zobaczymy, co się stanie, jak ja obrócę tą lampę. Czy będzie coś lepiej, czy nic lepiej, bo to też jest ważne. Zaraz zobaczymy.
No nie wiem, czy coś się poprawiło, czy też nie. Zaraz zobaczymy. To efekt takiej troszeczkę sepi jest. Ach jejku, ja już wiem, co to, dlaczego tak jest. Bo to jest sepia. Tak, to jest sepia, po prostu to jest sepia. Już poprawiam. Ale ktoś dzwoni. Tak, jestem. Witam, Witam. panie Ryszardzie. Witam. Gratuluję otwarcia pierwszej odsetki. Tak, tylko to jest... Słychać, nie widać. Słychać i widać, tylko muszę coś zrobić i zaraz zobaczę, czy się uda. Bo ja podejrzewam, że ja nacisnąłem kolorystykę, ale muszę zobaczyć, jak to jest. Wielkie dzięki. A. Oglądałam Wodnika, którego pan nagrał 3 lata temu. Oj, Dla pani Marii. możliwe. I chyba 5. raz go już dzisiaj słucham. I jak Bardzo interesujący. No tam tych wodników to powinno być kilkanaście, bo ja... Jest chyba 68, bo nawet do tego doszło, że jest 68 chyba. Chyba tak. Nie będę ruszał tego, bo jeszcze coś skopię i będzie dopiero. W każdym bądź razie gratuluję. Bardzo się cieszę, że się odparła. Teraz ostatnio napisała tutaj taka pani, że coś, bo to było chyba o mężczyznach, ale lwach. A jest przecież wersja druga o kobietach. No i podstawiłem te kobiety. Byłem zaskoczony, że nie szuka, bo ja naprawdę już mam dosyć troszeczkę tych licealnych takich wypowiedzi. Znaczy jak wygląda wodnik, jak wygląda baran, jak wygląda lew współczesny. No mam troszeczkę dosyć, bo tego jest tak dużo, że właściwie by się już nakładało, już by się, właściwie nie ma nic więcej do powiedzenia. Znaczy jest oczywiście, ale wtedy, kiedy rozmawia się z żywą osobą, czyli tak tutaj. Czyli jak ze mną. Tak jest. Ale cóż, po drugiej stronie jest lew i lęki lwa są. Dzisiaj jest szczególny dzień, taki też radzę coś tam sobie dopisać i coś sobie wspomnieć o swojej firmie, o tym swoim działaniu, bo to jest bardzo ważny dzień i rozpocząć tam cokolwiek, bo to taki dzień, najtrudniejszy dzień, jaki może być w roku w ciągu lwa. Bo są takie... Właśnie go dzisiaj sprawdzam. Byłam na niespodziewanych chrzcinach. No i właśnie to jest to. Byłam na niespodziewanych chrzcinach i cóż, przeglądam moje dokumenty z firm. No i właśnie to firmę, jeżeli jest, to poprawić coś w firmie, zmienić coś, poprzestawiać dzisiaj sobie i od jutra rozpocząć, jakby była ona zupełnie nowa. I dostałam, panie Ryszardzie, jak gdyby pakiet startowy do nowej pracy. No to ale dobrze. Jednak chyba nie pojadę do Niemiec. Zostanę w Polsce, spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dlaczego nie? Proszę? No zobaczymy. No dobrze. O, ja tutaj poprawiłem to światło, to troszeczkę jaśniej jest. Ja będę musiał jeszcze dać inny kąt światła, bo tutaj jest tylko jedna lampa. Dobrze, zrobimy więcej światła. Ale to muszę popracować, bo to wszystko jest... Ale chciałam powiedzieć, że bardzo ładna scenografia. Bardzo Dziękuję. ładnie te kotary są takie zielone i te kwiaty i ten fotel, który się odróżnia od całości kolorystycznej. Dzięki. No, pracowałem nad tym, jakby nie było, ponad 10 lat. Tak. Bardzo ładnie. To wszystko naprawdę jest bardzo długo, bo to są fotele jeszcze z Warszawy, bo one były w Warszawie. Potem no tutaj te kotary to są przez przypadek kupione. Na kwiaty to są też takie troszeczkę... To są takie, ja widzę, że to tak wygląda, jakby to był zamsz. To jest już w ogóle chyba niespotykane. Nie wiem, czy to jest zamsz. Tak mi się to ma jakieś... Ja w obrazie tak to widzę. Może to światło Nie. To jest takie jakieś kudłate, ale czy to jest zamsz? To raczej nie. To są takie, no ale przyzwoicie to wygląda. Ale fajnie to wygląda, tak, bardzo ładnie.
Ja to kupowałem razem z moim kolegą scenografem i tak żeśmy dobrali, no bo ja się konsultuję jednak, bo przez te ostatnie 2 dni byłem pomocnikiem, znaczy na planie. Znaczy nic wiele nie robiłem, ale to jest taka sytuacja, że zawsze musi być człowiek, który jest od wszystkiego, od niczego. No więc akurat, ponieważ my się bardzo dobrze znamy wszyscy, no więc musiałem przez te 2 dni być. A nie mogłem im odmówić, bo mam związane z tym korzyści jakieś, tak? To nie chodzi o finansowe, co raczej towarzyskie. No właśnie mam nadzieję, że Właśnie uważam, że takie są bardzo ważne. One są bardziej konstruktywne i bardziej nas wzbogacają niż te finansowe. Tak jest. Jak jest ten urywek taki z Zakopanego, to ja właśnie tam idę z Wojtkiem razem, a on przecież brał udział, zresztą sam będzie opowiadał o tym, jak scenografię, teraz właśnie była premiera jego filmu, znaczy ich filmu, to nie jest to towarzystwo, to jest zupełnie inne, ale tutaj we Wrocławiu. Ciekaw jestem, co on powie o tym, bo jestem bardzo ciekaw, bo to są takie filmy, to co się orientuje, to są takie bardzo patriotyczne. I mam nadzieję, że Szymon też się pojawi lada moment, bo Szymona będę, ale wtedy zmienimy godziny urzędowania tutaj, bo zrobimy gdzieś od 18, dlatego że powrót stąd o 20, no po 2 albo 23 to prawie jest w mieście Łodzi niemożliwy, a są to, no jak to się mówi, artyści dzisiaj, no nie są to ludzie, którzy nie lubią się szwendać po nocy. A jeszcze w dodatku, jak to są muzycy, no to już tym bardziej nie lubią się szwendać po nocy, bo no, oszczędzają swoje rączki. To jest najważniejsze, żeby to wszystko pięknie grało. Dobrze. W takim razie życzę wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Dzięki wielkie. I do usłyszenia. Dzięki wielkie. No jestem bardzo zadowolony, bo ktoś zadzwonił i właśnie o to chodzi, aby ja tutaj mam taki podgląd, co prawda fatalny ten podgląd jest, ale jest, nie wiem dlaczego on jest taki jakiś mdły, ale ja popracuję sobie nad tym, myślałem, że uda mnie się to zrobić, nie udało mnie się tego zrobić, znaczy poprawić ten wzór. Faktycznie te zasłony są takie zielonkawe, co w domu stwarzają raczej czarne, ale no, to jest taka dziwna zieleń, ale ja lubię tą zieleń takiej agawy, bo zieleń jest nadzieją, kolorem nadziei i wolałbym taki kolor tableau, ale tableau będziemy używać jako green streamu i green stream też jest przygotowany, jest dużo rzeczy przygotowanych. Green stream, ja na razie jeszcze na green streamie nie będę pracował, bo green stream to jest wtedy, kiedy ja jestem tu, a z tyłu za mną się dzieją jakieś inne rzeczy, a będzie potrzebny do interpretacji. Na przykład niektóre rzeczy wolałbym robić tak, jak na przykład jest to okienko takie malutkie, gdzie jestem i na horoskopie na przykład, ale wolałbym także przez green stream robić tak, kiedyś to robiłem, to znaczy, że z tyłu jest kosmogram i ja pokazuję pewne rzeczy, żeby uwiarygodnić, znaczy to nie chodzi o uwiarygodnienie, tylko jeżeli są osoby, które chcą się uczyć astrologii, to one wtedy po prostu kodują pewne rzeczy, bo trzeba, w astrologii trzeba być i nie ma możliwości nauczenia się astrologii, jeżeli codziennie się nie praktykuje. To tak jak ten przedmiot jest, to też jest takie. Tak, jeżeli się człowiek nie ćwiczy codziennie, to potem ma kłopoty, a tak to nie ma kłopotów, bo też można zagrać jeszcze inaczej.
No mam nadzieję, że mnie YouTube nie powiesi. O, ale to nie ja. Dobra, skończymy z tym, bo nie wiem, co oni wymyślą, ale słuchajcie, ostatni ten film, który puściłem, właśnie w studio, no to mi tam zdemonetyzowano, gdzie no, wniosłem jakby pretensje. Ale słuchajcie, to jest lepszy numer, bo oglądałem dzisiaj program, chyba z panem Gadowskim. Z panem Gadowskim? Chyba tak. I właśnie mówił o tych kłopotach jakichś takich. I większość nas, ci, którzy zajmują się tak, jak to nazwijmy, pseudopolityką, no bo to, co ja się zajmuję, to nie zajmuję się polityką, tylko pseudopolityką, no bo to jest tylko prognozowanie. Nagle okazuje się, że jesteśmy po prostu jakby niebezpieczni. Zobaczymy teraz, no poczekamy do 6, zobaczymy co jest, ale to jest spowodowane panią z Brukseli. I słuchajcie, oni to robią. Oni wprowadzają jakiś chaos, jakieś dziwne rzeczy, niektórych słów nie używają, a ja nie wiem, co ja tam używałem, nawet, bo jeszcze jeden jest, faktycznie ja się zgadzam, że tam, ale już PAL 6, ale jak oni, ja miałem taki okres, co 4 film demonetyzowano mnie, co mnie doprowadzało do pasji i do wścieklizny, jakim prawem, tak? No bo w założeniu, jeżeli ktoś likwiduje coś, to niech powie, dlaczego to coś, co jest przyczyną. Oczywiście, że oni kiedyś to miałem za muzykę, przede wszystkim. No i chyba ten właśnie, co szedłem w parku i tam ta muzyka była taka dziwna, no i właśnie to spowodowało właśnie ten skutek, ale to rozumiem. No zobaczymy, co teraz będzie za ten, ale to też zjadę tam, zapytam się, czy oni mają słuch, czy nie słuch, bo to jest moje pianino i na tym pianinie, jeżeli jest muzyka, to wolno mi jej używać, bo to jest prezentacja tego, no więc to jest ogólnie społeczna i to jest muzyka właściwie bez autora. Znaczy autor jest jakiś tam, ale to nie jest tak, że można sobie z tego czerpać tantiemy, no bo to by było lepsze, ale może to służyć jako tło. Zobaczymy, ja też któryś dzień zrobię film właśnie na tle tej muzyki i właśnie tutaj w takiej aranżacji. No i się bardzo cieszę, że to tak wygląda, słuchajcie, no i będziemy pomału. Ja nie wiem, czy jutro będzie offsetka, czy nie będzie. Będę numerował je, dlatego że przeniesiemy ją na platformę offsetki, ponieważ to będzie jakby ja jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Będziemy się zastanawiać, bo tutaj tak, jest Azborowiecki.net, jest potem Ryszard Astrolog, no i teraz jest offsetka. Tak, jeszcze jest próba, ale to zostawmy już, tamto wciśnijmy w jedno. Ja też nie wiem, jak tutaj będzie. Będę starał się także przenieść i jeszcze założyć coś na tym Bajdle, czy jakoś to się nazywa. Dlaczego? Właśnie ze względu na to. Ze względu na to, że ja nie mam zamiaru, jak to się mówi, trzymać język za zębami, także ja to ogłoszę tutaj i będę przekierowywał. Dlatego, że i też nie wiem, czy czasami nie będzie tak, ponieważ chciałbym, żeby offsetka była taką lekko telewizją. Ja myślałem o tych 4 godzinach. Na pewno to będzie, ale jeszcze troszeczkę. Teraz będę wyjeżdżał. Jeszcze nie wiem kiedy, ale lada moment wyjadę do Krakowa. Prawdopodobnie będę puszczał tą offsetkę tylko wyłącznie przez telefon. Tam i też bardzo krótkie, takie godzinne rozmowy, nie jakieś takie długie, tylko krótsze.
Zobaczymy, jak to wyjdzie w Krakowie, ponieważ tam w Krakowie muszę zobaczyć, czy się uda zbudować studio, ponieważ tam niby jest, ale wiecie, jak to jest, pańskie oko konia tuczy. Muszę pojechać tam, zobaczyć to wszystko, zawieźć sprzęt, bo ten sprzęt, tam nie ma sprzętu. Ja muszę swój sprzęt, no i muszę uruchomić jeszcze, przykro mi o tym powiedzieć, ale te Patronite'y, tam postaw mi kawę, jakieś takie formy, no bo jednak troszeczkę będzie mnie zależeć na tym, a przede wszystkim, no co tu ukrywać, na tych moich gościach, bo no chciałbym, żeby oni nie czuli się tacy poszkodowani, jak to się mówi, tak? No ja rozumiem, że wszystko jest w porządku, ale to trzeba jakoś tak no ładnie, przynajmniej jak to się mówi, odwieźć taksówką. Wiecie, o co chodzi. No, nie muszę ja, mogę dać. Ja już tam mam swoich takich ludzi, których nie muszę się obawiać, że mnie zrobi w konia, tylko podjedzie pod dom i zawiezie. Oczywiście taksówka, taksówkarz. Witam, Sun. No właśnie. Dzięki wielkie, że jesteś. Dopiero teraz zauważyłem. Ale jak to? No nie wiem, zobaczymy. Dobrze. Tutaj mam to, co widzę, to jest tutaj 24 osoby. Ale czy to prawda, to nie jestem pewien. No i właśnie w ten sposób będziemy pomału. Ja jeszcze zastanawiam się, znaczy to nie jest problem, bo jest taka możliwość robienia w plenerze. To znaczy na ulicy, rozmawianie na ulicy o różnych sprawach. To, co chciałem kiedyś robić przez RODO, przez to, no, ale miejmy nadzieję, że od 6 zmieni się troszeczkę polityka tutaj. Zobaczymy jeszcze jak. No, mam nadzieję, że wyjdziemy na tą ulicę. Jeżeli będzie to studio, to trzecie uda się uruchomić, to ono prawie jest na ulicy. Także tutaj to już będzie wielkie ułatwienie, bo sprzętowo jestem przygotowany, tylko nie jestem przygotowany po prostu jakby merytorycznie, czy się uda, czy się nie uda. To wszystko jest takie troszeczkę pisania, a nie na wodzie, a dzisiaj jest taki bardzo dziwny dzień. Jak macie swoje firmy, jak macie cokolwiek, to zmieńcie cokolwiek w tych firmach. Przestawiajcie, potraktujcie to, że od nowa jest ta firma w waszej psychice i to wam uporządkuje pewne rzeczy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zresztą ja sam będę wiedział, zresztą tutaj Dawid też porządkuje, oprócz tego jeszcze moi znajomi, którzy mają wszystkie jakieś działalności, to wszyscy sobie porządkują, bo warto, jeżeli zobaczymy, jak to jest. Dlaczego jest dzisiaj najgorszy dzień? Dlatego, że pierwsza podstawowa sprawa. Dzisiaj mamy lwa, 2D wagi, no ale jutro będziemy mieć 2D skorpiona chyba. I jest to taki najbardziej niecierpliwy dzień. W dodatku lew nie za bardzo lubi negocjować. Nie lubi negocjować. Lew nie negocjuje. Lew wali pazurami albo zagryza ofiarę i koniec. To nie ma tak, że lew tutaj się bawi jakieś ten. I właśnie ze względu na to, że jest ta dłada wagi i dłada skorpiona, więc można to potraktować. Dzisiaj jest niedziela, no to trudno, żeby w niedzielę rozpoczynać coś, ale można, ale jutro trzeba brać pod uwagę, że wszystkie rzeczy, które się działają od zachodu słońca. No więc jeżeli patrzymy od zachodu słońca, no to właściwie do jutra, do zachodu słońca. No więc ja musiałem już dzisiaj rozpocząć, bo jestem po zachodzie słońca, ale mam czas do jutra, do zachodu słońca. No i wy, jak jutro otworzycie te swoje interesiki, a dzisiaj już poprawicie, no to
tą datę i tą datę. Zwróćcie uwagę, że ten nów też jest taki, bo to jest uzależniony także od nowiu. No i co tu ukrywać, następne rzeczy. Ten kosmogram jest bardzo... O, tutaj właśnie już widzę. A witam Mariusz. Mariusz, możesz już dzwonić. Masz tam, ty lubisz tam dzwonić zawsze. Witam Annę, Mariolę, Joannę też, Elżbietę, Teresę, nawet Sylwia. Nie wiem, czy to jest ta moja Sylwia, ale nie jestem pewien. No i wszystko ok. No i cieszę. Marbo też i Elka też jest. Dobrze. Ela, przepraszam. Niektórzy nie lubią takie twarde imiona. Słuchajcie, troszeczkę omówimy ten kosmogram, który jest, no nie mów, bo właściwie powinno powiedzieć się, że teraźniejszy, no on jest 21:04. Bo ja tam manipulowałem, ale najważniejsze to Słońce jest i wiemy już, jak ono gra. Pamiętajmy, trzeba brać pod uwagę, że Lew jest okrutnym znakiem. Z tych wszystkich znaków jest najbardziej okrutny, dlatego że jest to władca, ale to jesteśmy my. Przecież my dla siebie jesteśmy bardzo okrutni. Rzadko kto kocha siebie i ta miłość do siebie jest zabijana poprzez rodziców. To są błędy i powiem wam, że no ja narobiłem mnóstwo tych błędów. Gdybym znał tą metodę, że po prostu trzeba dziecko gloryfikować, oczywiście, że swoje dziecko gloryfikuje, ale jednak czasami przychodzą jakieś takie momenty, że no wiecie, o co chodzi, bo gloryfikacja nie zawsze jest potrzebna. Czasami potrzebne jest wsparcie i to właśnie to, co ja chcę robić w Offsetce, że działania wsparcia są najważniejszymi działaniami, jakie tylko można uzyskać. Bo jeżeli się tych wsparć nie uzyska, no to wiecie, no to po co jesteśmy? Jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy dziadkami i te dzieci trzeba umieć wyprostować, tak? Pokazać im tą drogę, żeby one uniosły główkę, żeby one były szczęśliwe, bo czasy, no przykro, ale idą, zawsze zresztą szły niebezpieczne czasy. Przecież myśmy się wychowywali, tak ja się wychowywałem w tym komunistycznych czasach. Mało tego, że komunistycznych, to jeszcze wcześniej było to czerwone harcerstwo i to już było w ogóle okrutne. Do którego tam Kuroń był założycielem i to w ogóle to jest właśnie to, o czym my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że w tej chwili jesteśmy jakby pod rządami Kuronia i Mazowieckiego. I to są dwie postacie, które zrobiły odwrót od tego, co miało być. I my nie połapaliśmy się. Okrągły stół stanowił największe niebezpieczeństwo, jakie jest, bo jest to tylko zmiana foteli. Gdy ja przejdę na tamtą stronę, stanę się w studio, na którym na początku byłem i rozmawiałem tutaj. Ja teraz siedzę sobie w fotelu, ale to jest po drugiej stronie tylko. Moja biblioteka jest tam, na której siedzę sobie i rozmawiam, a ponieważ nie za bardzo mnie się podoba to, żeby rozmawiać całe życie na biblioteczce, no więc przesiadłem się na fotel, no ale to ciągle jestem ja. I nic się nie zmieniło.
I teraz, jeżeli patrzymy na takie działania, to musimy się zastanowić, co może odwołać. I właśnie 6, jeżeli to też trzeba brać z wielkim, jak to się mówi, no tutaj dozą jakiegoś takiego spokojnego, czy będzie tak, jak powinno być. Bo w gruncie rzeczy to, co się dzieje w świecie, to, co się dzieje w przestrzeni, właśnie tego lwa i właśnie tej sytuacji, która w tej chwili będzie dawać, a Uran wszedł do bliźniąt i on będzie, ja tutaj no, nie zrobiłem tego filmu, ale zaraz zrobię ten film, tylko muszę się troszeczkę jakby ogarnąć, bo mam no, bardzo duże zaległości. Przez ostatnie 2 dni i jeszcze ostatnie tydzień mam prawie 2-tygodniowe zaległości, muszę je nadrobić i cały czas coś muszę nadrabiać, co mnie się zupełnie nie podoba. Zupełnie mi się to nie podoba, dlaczego ja mam nadrabiać. A w dodatku te pogody, to wszystko, te pogody, które były, mnie roztrzepały dopiero właściwie dzisiaj, właśnie wczoraj jeszcze w miarę w porządku się czułem, dzisiaj już dużo lepiej, nie wiem jak będzie jutro. Dzisiaj dwukrotnie dałem sobie, jak to się mówi, wywietrzyć, ale nie zabrałem kamery, bo dlatego, że znowuż jakieś obowiązki, a muszę doprowadzić do tego, żeby robić 3 filmy na dzień, ale 3 filmy dziennie, z tym to nie jest tak. 2 live'y, tak jak teraz jest, 2 razy, plus 1 film. Dlaczego? Dlatego, że 2 godziny albo 1,5 godziny film i 1,5 godziny. Czyli mamy 4 godziny. Może troszeczkę dłużej. I właśnie ten film da mi tą odskocznię, że będę mógł przejść z pracowni do pracowni. Czyli jeżeli będę tu, to będę mógł przejść na drugą stronę, ustawić sobie kamery. No zobaczymy jak to będzie, ale tak już opowiadam jak to będzie. No i zobaczymy jak to wygląda. Więc to jest jedna rzecz. Uran, słuchajcie, Uran przez to, że wchodzi w bliźnięta, on będzie nam troszeczkę, 2 rzeczy będzie robił na pewno. Będzie nam obcinał pewne schematy i będzie nam dodawał inne pole widzenia. Czyli jeżeli oglądacie zielony kolor jako kolor nadziei, to może nie być kolor nadziei, a kolor negocjacji. Teraz z czym negocjacje? Jak to z czym? Z własnym charakterem. Czy pranie mózgu. Proste. Jeżeli mamy czerwień, to ogólnie czerwień jest to ostrzeżenie. Tak? Znaki są czerwone. Jak jest czerwony kolor, to jest ostrzeżenie. Ale może być to też kolor urzeczywistnienia prawdy, czyli tak zwanej miłości. Dlatego też kobiety, które ubierają się na czerwono, mają czerwone sukienki, są bardziej pożądane przez mężczyzn niż te, które noszą jakieś inne. I jak to się mówi, kobieta vamp, oczywiście, że można powiedzieć, że mała czarna. Zgoda, okej. Tylko w Chinach czerwony i czarny to jest ten sam kolor. Tak jak u nas biały i czarny to jest ten sam kolor. Bo jak ja zgaszę światło, to będzie czarny. Ale jak zapalę światło, to powiecie, że to jest biała kartka. No dobrze, ale jak zmienię kolor tutaj, to ona będzie
może być czerwona, może być niebieska, w zależności od widma światła. No więc jaka ona jest? Czy biała jest, czy czerwona, czy jeszcze jakaś, czy jak ją widzicie, na przykład pod różnymi kątami, to ona też zmienia kolor. No to więc jaki kolor to jest biały? Czyli białego koloru nie ma. Ale jak zgaszę to wszystko, to będzie czarny? Będzie. No więc biały kolor jest przezroczystym kolorem, czy jest zbiorem kolorów wszystkich? Jest zbiorem kolorów wszystkich. I teraz przypuśćmy, dlatego też daje się dwie kartki białe, żeby zobaczyć, która jest bielsza. No ale to już za długi wywód, żeby udowadniać, że biały jest biały, albo biały jest bielszy. Ale biały, właśnie Chińczycy doszli do tego, że lepiej zrobić czerwone i czarne. I to jest mądrzejsze podejście. Zresztą notabene, jak widzicie, to Kościół też stosuje czerwony i czarny, a nie stosuje biały. Biały tak, jako strój. I dlatego papież nosi biały jako przezroczysty, jako zupełnie, którego nie ma. Którego jest, no można by powiedzieć, takim eterem. Przezroczysty zupełnie. Niewinny. Kiedy z kolei na przykład w Indiach kolor biały jest właściwie ten sam, co u nas czarny. Tam czarny nie jest tak groźny jak biały. Biały jest groźny w Indiach. Tak, u nas czarny jest taką kolorem żałoby czy czegokolwiek, a tam biel. No więc właśnie to też zależy bardzo od kultury, od pewnych przekazów i pewnych takich podstawowych rozkazów. No więc tutaj, jeżeli patrzymy na lwa, lew jest z kolei, patrząc się w rzeczywistości, w tej astrologicznej, jest złotym kolorem. Jeżeli patrzymy z kolei z punktu widzenia nie złota, no bo złota jako, no dzisiaj jest farba złota, ale w rzeczywistości nie używamy złota, a możemy namalować złoto, tak? Kolorami innymi, stworzyć po prostu metal. I nie ma problemu z tym. Dobry artysta plastyk. Więc tutaj ten kolor jest w pewnym sensie żółtym, tak? Żółtym czy tam ugier też należy do żółci. Także mamy ten kolor, to była moja pomyłka, ja nie wiedziałam o tym, że, brak, no jeszcze wtedy jak malowałem, nie musiałem wiedzieć, ale po prostu nie wiedziałem o tym, że ugier zalicza się do żółtych kolorów i po prostu zmieszałem z niebieskim. No i to raczej takim ciemno-niebieskim. Zaraz tutaj. Witam mile. Zaraz, ja tutaj nie widzę przez. No i nie wiem, jak to zrobić. Jakieś serduszko się pokazało i nie wiem. No nic, poczekamy. Może ktoś coś napisze i wtedy uniesie się. A witam, hej. Oczywiście, że tak. No tak, co ciekawego usłyszeć? Nie wiem, co ciekawego. Nie wiem, co jest ciekawe. Omawiamy kosmogram, a przecież kosmogram i właśnie lwa i mówię o tej okrutności lwa, okrucieństwie lwa właściwie. Nie lwa jako lwa, tylko nie człowieka lwa, nie tylko czasu lwa. Ten, którym jesteśmy w tej chwili, właśnie w tym momencie teraz, dzisiejszy dzień, dzisiejszy i jutrzejszy, właściwie to są od nowiu, trzeba brać pod uwagę i on będzie trwał przez 3 tygodnie, jest najbardziej niebezpiecznym okresem. Ale ten tutaj teraz, dzisiejszy i jutrzejszy dzień, no jest najbardziej okrutnym.
Najbardziej takim, co to? No, tak krótko. Są takie dni, są takie historie, zresztą będę opowiadał o tym z czasem. Ja nigdy nie lubię wyprzedzać, bo mm, zaraz wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że nie ma nic gorszego jak głuchy telefon. I ten głuchy telefon, ta 20 osoba już otrzymuje takie banialuki, że właściwie powinna, no gdybym ja to puszczał, taką plotkę, to ja bym dostał zawału, jakbym się dowiedział o tamtej rzeczy, że to jest moja plotka puszczona. A ponieważ wielokrotnie my to pilnujemy, znaczy na astrologii bardzo pilnujemy tego, dlatego że to niedosłyszenie czy nadbudowa tego działania może sprawić zupełnie odwrotny skutek. Lew, teraz wyobraźcie sobie, że lew negocjuje. Tylko jeden lew jest z 12 znakami, tak? 11, przepraszam, 11 znakami. I z 11 znakami dyskutuje. No to z wagą on się będzie liczył? W życiu się nie będzie liczył z wagą. Chociaż niby to, co tu ukrywać, waga jest męskim znakiem. Ale władca ma się liczyć z czymś? Przecież nie koziorożec jest władcą. Koziorożec jest władcą kosmogramu. Ale jeżeli patrzymy tutaj, a zodiakalnym władcą z całego tego panteonu jest Jowisz. Ale władcą, jaką my reprezentujemy, czy Słońce, no to może masz Skorpiona Słońce, może masz w tym, no ale to Słońce jest właśnie dzisiaj. I to Słońce jest, które nas denerwuje, bo moje Słońce denerwuje. Dlatego na przykład przede wszystkim dziewczyny przychodzą do astrologii po to, żeby albo znaleźć swoją miłość, bo usłyszały, że mają one jakieś słońce i chcą połączyć się z drugim słońcem i wtedy ach i och, no tak, ale to są dwa słońca. Tylko różnica jest, gdzie znajduje się to słońce i w jakim aspekcie. Tylko trzeba brać jeszcze jedną rzecz, że słońca nie łączą związku. I to jest następna tajemnica tej astrologii, że no niby się mówi, że tak słońca łączą. W pewnym sensie tak, ale w pewnym sensie nie. Łączą światła. Czyli jeszcze do tego trzeba dokoptować księżyc. I wtedy słońce z księżycem, jak się połączy, i teraz jaki jest aspekt, no to wtedy jest w pełni rozwiązany problem lwi, czyli tak zwana prokreacja, gdzie też się znajduje w tym znaku. I teraz tak bardzo uważamy, że prokreacja jest tak fajna, że nieładne słowo, ładna, tak piękna. Oczywiście dla tych osób, które mają kłopoty, to tak, ale jeżeli się rodzi 14 dziecko, to Boże, słuchaj, co ty gadasz? Iksińska urodziła już to 14 dziecko. Yes. Króliki to są, co to jest? No to przecież jako króliku. Oj, niech jadą do Australii. Będą mieli króliki za darmo mięso. Tam nawet dopłacają, jak się strzela do królików. A Australia jak przyjmie. Jeszcze jak są dziewczynki, to to chyba podejrzewam, że paszporty jeszcze, obywatelstwa jeszcze w Polsce otrzymają. Dlaczego? Bo tam się nie rodzą w ogóle dziewczynki. Australia ma
cholerny brak dziewczynek. I to od wielu, wielu lat. Ja nie wiem, jaki jest teraz ten przyrost, ale zawsze było w Australii. Czy radzę do Australii? Po ostatnich wybrykach ich, tych, wiecie, medycznych, absolutnie nie radzę. No ale jak ktoś ma tyle potomstwa, to dlaczego nie? Jeszcze same dziewczyny na przykład. Czyli tak zwany facet pech. Chociaż osobiście, jeżeli bym miał mieć tyle dzieci, co nigdy nie planowałem, to chyba bym wolał jak piłkarzy mieć. Jeden z moich wujków miał 4 córki. No i był profesorem. No. Jakoś 3 córki, nie, ile? 2 córki poszły w stronę ojca, 2 córki poszły w inną stronę, stronę mamy. Zresztą czasami miewam kontakt gdzieś na Emilii Plater w Warszawie. Spotykamy się od czasu do czasu przez przypadek, no bo to są tylko przypadki. Na przykład ostatnio bardzo wystraszyłem. No ale nieważne. Teraz słuchajcie, no co tu ukrywać? Co jeszcze jest takiego interesującego oprócz tego Urana, który nam zmieni tą tożsamość, zmieni nam to patrzenie, tą lokalizację naszej myśli, bo my lokalizujemy i mamy w tym swój jakby, no taką swoją jakby interpretację tego punktu, a to będzie zupełnie inne. I zobaczycie, to w ciągu roku, 2, 3 lat będzie się zmieniać. No co prawda to ono ma czas 7 lat na to, żeby to tak duś, gołąbeczki duś. Pamiętacie tę piosenkę? No i już. Przecież tam jest Wenus, to w tym znaku bliźniąt jest jeszcze Wenus, no to jeszcze Wenus dołoży do tego. Teraz trzeba brać pod uwagę, że bliźniak, władca bliźniąt jest w Lwie, no to za chwilę wejdzie Słońce, w pewnym momencie się Merkury spotka ze Słońcem, no i wtedy Uran zacznie kombinować jak, no nie wiem kto, no są takie jakieś, to kogo by to podało? Kapitan Nemo? No ci z Nautilusa. No. Tam było pełno tych wodników. Tam łącznie z Kościuszką. No cała świta amerykańskiego tego założycielstwa, to większość to wodniki, bo oni chcieli się wyzwolić ze wszystkiego, a wodniki tylko potrafią tak namieszać, że człowiek potem nie może się, wiecie, no tak, ten kot dostaje takie a potem serduszka. No wodniki, kobiety wodniki są takie. Czasami nie wiedzą, co robią, a potem faceci głupieją, no nie? Tutaj akurat z wodnikiem rozmawiałem, to pewnie się śmieje. No ale wie, o czym mówię. No i teraz dalej, co tam jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? Mamy Saturna też w Baranie. Ten Saturn w Baranie jest cholernie potrzebny, bo to jest halabarda i to taka halabarda, która leci w dół i tnie równo. No więc też jeżeli patrzymy, jakim ona jest tam temperaturowo barana, no oczywiście, że tak. Jeżeli teraz halabarda tnie w dół, no to może nam się kojarzyć to, że zabija. Nie. Robi problem dwoistości. Problem rozcina na 2 i macie już 2 problemy. Jak nie zdążycie, to będą 4 problemy. 4 problemy, jak się przetnie, to będzie 8 problemów. No, proste.
To jest dopiero problem. Były 2, są 4. Za chwilę 8. A z 8 ile? Nie będę mówił, bo jeszcze sam wpadnę w problem i co będzie. No i tam jeszcze, przy tym jeszcze jest Neptun, no nie? To Saturn i Neptun, no to przecież to jest mniej więcej wspieranie alkoholika. Bo mało, że zrobił problemy, to jeszcze widzi mnóstwo myszek. Albo słoni. Wszystkie białe. I to w baranie. Dobra, gratulacje. Jak się nie przyzwyczajimy do takiego myślenia, że widzimy jedną myszkę, a myszki nagle się robią 2, a potem 8, no to żadna łapka tego nie złapie. To jest po prostu złe ustawienie kąta widzenia i spostrzegania problemu. Bo my mamy swój schemat, który wynieśliśmy, przypuśćmy z domu albo z charakterystyki naszego znaku, bo to też jest ten genetyczny, a tutaj nagle się zmienia kompletnie wszystko. Co jest powodem? Już w tej chwili się zaczyna mówić, że się zmienia era, ta nawodnika. No nie zmienia się, tylko jesteśmy w tej ostatniej fazie, a jeżeli patrzymy na ryby, to ostatnia faza ryb to jest niby baran z punktu widzenia odwrotnego, ale gdy patrzymy, to ostatnia faza jest właśnie wodnik. Jeżeli patrzymy prawidłowo, bo jeżeli mamy ryby, bo możemy iść z drugą stronę, tak? Czyli wtedy by był baran. No więc jeżeli patrzymy z tego punktu widzenia, no to w tej chwili jest ten rybi wodnik. I dlatego my wszystko, co robimy w tej chwili, już ma charakter wodnika, ale jeszcze śmierdzi rybą. A pamiętajmy o tym, że wtedy jest więcej ofiar niż tego wodnika, niż tego aquavitae, tej czystej wody. Bo wodnik jest to czysta woda. On ma ten dzban i on dzban sam leje się. Tak? I ta woda jest cały czas czysta i cały czas życiodajna. A my tej wody życiodajnej nie potrafimy jeszcze zrobić, jeszcze nie mamy takich doświadczeń, a już w tej chwili w ogóle to, co się dzieje, zarówno i w działaniach tak zwanych prospołecznych, no to jest cały czas tylko najkrócej mówiąc płać i nie narzekaj, że ciesz się, że płacisz. Bo nic nie będziesz miał i będziesz szczęśliwy, no to jest mniej więcej ta sama metoda, tylko ta metoda doprowadza do tego, że wtedy nic nie mamy. Jesteś tak ten król, dziadku, ale on jest nagi. To dziadek, nie odzywaj się dziecko, bo nas aresztują, tak? No więc tutaj ta sytuacja jest prawie identyczna, bo rozbierają kawałek po kawałku. I w pewnym momencie faktycznie będziemy szczęśliwi, jak nic nie będziemy mieć. No to jest ta metoda. Miejmy nadzieję, że po prostu w tej chwili rozbudzimy się i wrócimy do stanu pierwotnego. Zresztą o tym się już wyraźnie mówi. Czyli w momencie, kiedy my ustawimy sobie tak zwane prawo, ja nie mówię o tym prawie naturalnym, bo to też jest pewien problem, kto to prawo naturalne będzie wybierał, ale to prawo, które było kiedyś z 36 czy 2 roku, nie pamiętam tak ad hoc, ale to przedsanacyjne, bo ja nie mówię o tym prawie sanacyjnym, tylko jeszcze to przed. To gdzie jest kodeks handlowy, to spójrzcie sobie, od kiedy ten kodeks handlowy wymyślono. To właśnie mówię o tym prawie. Powrotu do tego prawa i zmodyfikowanie do współczesnych czasów. Bo jednak tamto prawo było tak rewelacyjne, że tym prawem do tej pory niektóre kraje
funkcjonują na tym samym prawie, na naszym prawie, na prawie polskim, tak, prawo handlowe, te spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, te komandytowe, to wszystko funkcjonuje na tym prawie. To jest nasz wymysł, to nie jest żaden ani rosyjski, ani francuski, ani angielski, ani taki. Oni sobie tam zrobili tam pewne prawo morskie chociażby, które jest bardzo niebezpieczne, bo to jest prawo wykorzystywania. My nie mieliśmy kolonii, my nigdy nie robiliśmy nikogo, byliśmy narodem jak to powiedzieć, wielokulturowym i narodowym. Bo jednak różni się Kaszub od górala. A każdy góral powie, że jest Polakiem, nie każdy Kaszub powie, że jest Polakiem. No nie każdy. I to jest ta różnica. Kiedy każdy góral, gdzie góralowi się wciska to, że góral to jeden góral, to tak jak się Polakom wciska w tej chwili. I teraz nie mówię już kto, bo boję się, że znowuż mnie zmonetyzują albo nie zmonetyzują, czy zrobią ze mnie wiecie kogo. Ja mówię o tym panu kolorowym, który powiedział no w rzeczywistości rzeczywistą prawdę. Bo taka jest prawda. Ja nie chcę rzucać nazwiskami, bo będę wreszcie rzucał nazwiskami, ale wtedy, kiedy to będzie i będziemy udowadniać sobie z nazwisk. No. Bo nikt mi nie będzie gadał głupot. No. I nie może być tak, że ktoś coś powie i to już jest prawda, bo on jest autorytetem. Nie, musi być dowód na to. Bo co, osoby nie żyją? Jak to nie żyją? Jestem? To był mojej mamy brat stryjeczny. I mogę pojechać do jego syna i możemy z nim sobie porozmawiać o tym. A oprócz tego są jeszcze inne miejsca, gdzie możemy porozmawiać, gdzie osoby te funkcjonowały. W dodatku, tak jak ja wiem o Warszawie bardzo dużo w czasie i potem o Pruszkowie i nikt mi tego nie zabierze. I to przekazałem swojej córce, a córka będzie przekazywać dalej. Na przykład w pociągu. Bo pani zapytała się, a to, a tamto, a owo. Bo była jednego z łódzkich fabrykantów, jakąś tam wnuczką czy pasierbicą, tam gdzie jest manufaktura. Nie będę wymieniał nazwisk, bo po co, niech się męczą. I właśnie ona mówiła, że to, że tamto, że owo. No i co? Tylko że jest taka prawda, że te wszystkie fabryki zrujnowały się, zbankrutowały. Od Skarbu Polski przed wojną jeszcze zapożyczyły się. Skarb Polski, znaczy tutaj, no tak, Polska przejęła te fabryki za długi i oni mieli tylko we władaniu te, żeby po prostu, no co tu ukrywać, nie robić z tego, że właściciel na bruk i potem przyjdzie jakiś dyrektor i będzie rządził. Nie, to było na zasadzie, że jak chcesz, proszę bardzo, zostajesz w swojej fabryce, rządź. Jak ci się uda spłacić te długi, to proszę bardzo. Bardzo mądre działanie. Tak wy byście wzięli teraz kredyt i przyszedł moment. No i co? No i przyszedł moment, no i nie spłacacie kredytu, bo wszystko jest państwo. No więc tak to jest. Więc nikt nie narzeka. Bo w innych krajach było zupełnie inaczej. Polska przepięknie postąpiła z tymi byłymi fabrykantami, którzy zbankrutowali, bo niektórzy nie zbankrutowali. No to przeżyli wojnę, przez chwilę odzyskali swoje fabryczki, a potem je znacjonalizowano. No. Czyli ukradziono. Bo to już nacjonalizacja jest kradzieżą. I do tej pory trwa ta sama metoda nacjonalizacji.
Małym druczkiem się zapisane jest, że jeżeli zrobicie takie i takie wykroczenie, to wam zabiorą na przykład taką ziemię. Albo na przykład wczoraj słyszałem o notariuszu, że nigdy aktu notarialnego nie dostaniecie kupna swojej willi. Że to nie jest, że nie macie prawa, tylko odpis. Że nie macie aktu. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie, bo akurat nie posiadam nieruchomości jakiejś takiej, tylko no co tu ukrywać, no ale tak jest. Tak, ale to jest bardzo możliwe, bo ja już od wielu lat słyszę i zawsze mówię o prawie własności. I prawo własności jest naczelną rzeczą. I nawet kiedyś tutaj z jedną osobą, która przychodziła tutaj do domu, że potrafiono zabrać lasy i są w dzierżawie. Większość lasów w Polsce dzierżawi Polska. I ci leśniczy pracują na dzierżawionych lasach, które się nazywają lasami państwowymi, nazwijmy to. To nie są lasy państwowe, tylko dzierżawione. Bo jakby nie było, to jakby przegrzebać to wszystko bardzo dokładnie, to okazało się, że właściciele są tych terenów. Tylko po prostu nikt o to, nie to, że nie dbał, tylko po prostu tak zamanewrowano od momentu jeszcze sanacji, a właściwie po wyzwoleniu Polski, czyli w latach tamtych jeszcze za Piłsudskiego, tak żeby nie oddawać, no bo po co trzeba było mieć tutaj. Bo jeszcze wcześniej po prostu dlaczego? Dlatego, że to były 300 lat zaboru. A trzeba brać pod uwagę, że za kablowanie dostawało się ziemię przez te 300 lat. I bardzo dużo się kablowało, czyli donosiło i za to się dostawało ziemię. Nie tylko ziemię, dobra. I tego się boją. I tego się boją o to walczy właśnie między innymi pan, który jest tam za oceanem. I tu też się boją właśnie tego, ponieważ tak zwane kwity są właśnie tam. I to jest problem w teraźniejszego wodnika. I to są problemy, które są niewytłumaczalne dla rzeczywistości. I tu jest szum, kiedy ktoś chce ustalać prawa niezgodne z prawem. I prosty rachunek. Z tej strony liść, czy z tej strony liść? No i trzeba postawić kontrę. No i ta pięść idzie stamtąd. I dopiero to jest tutaj rozwiązanie, które jest problematycznym rozwiązaniem. No właśnie, tutaj jak mnie to uciekło, aj, niedobrze. Co za głupota, pomiń. Nie chcę tego. No ale tego nie zrobię, już nie przeczytam, później przeczytam, bo no coś, a nie, dobrze, jakoś się udało. Wiesz co, ja przez to serce nie mogę przeczytać. Mila, nie potrafię. Dobrze by było, jakbyś coś tam napukała więcej. Znowu coś.
Nie zgadzam się, że spontaniczny jest lew. Nie jest spontaniczny. Spontaniczny jest strzelec. Ja wiem, że używamy słów, które pasują, bo to jest trygon. Wiesz, baran, lew, strzelec. I używamy tych słów w stosunku do tych trzech znaków. I bardzo często się... I wszystko pasuje. Gdybyśmy zebrali to w kupę, wiesz, w jedność, tak jak robi to Jan Sar, on skupia te znaki i wtedy jest łatwiej po prostu określać, ale w rzeczywistości widzisz, lew nie jest spontaniczny, jest właściwie perfidny. Teraz popatrz sobie na jedną rzecz. Cofasz się o znaki, masz raka. Czego się lew boi? Właśnie raka. Idziesz do przodu, co jest najważniejsze dla lwa? Panna. Czy pracuj, pracuj, pracuj. Lew będzie pracował, czy ma wyrobników? To jest świetne ustawienie lwa w momencie, kiedy musisz podłączyć sobie jungowską świadomość. I to jest najtrudniejsze, co jest. W każdym znaku tak jest. Zobacz, znaki są ustawione genialnie. Ktoś, kto wymyślił ten zodiak, to po prostu przecież bierzmy to pod uwagę, że to ma 5000 czy 6000 lat, czy nawet więcej. Bo jeżeli bierzemy Lascaux i tam są te znaki zodiaku, tak? Te rysunki są i gwiazdki są ustawione tak, jak planety były w tym Lascaux, wtedy, w tamtym czasie, to oni już się wtedy interesowali i prawdopodobnie mieli ten zodiak. No więc jeżeli ten zodiak mieli, to ktoś to ustawił nadgorliwie, albo to jest z innej cywilizacji, co jest niewykluczone, że jakiś, wiesz, albo kosmita, albo jakaś inna cywilizacja, która już nie ma jej. Na Atlantydy nie ma, tak? Nie wiemy, co z nią. Nie opowiadamy o tej Atlantydzie, czy ona była, czy nie była i tam szukamy. Zresztą, no co tu ukrywać? Masz dokładnie mapy Pirejsa. No i co? Gdzie Antarktyda? Palmy rosły? Gdzie ona jest? No więc to jest ten problem, który jest. No i dokładnie tak napisałeś, ma wyrobników. No więc właśnie. I teraz, jeżeli patrzysz na lwa, musisz patrzeć bardzo skrótowo. To są ludzie, którzy palcem ci wskazują. Co to jest palec? Palca to można obciąć. I kto obcina? Wodnik obcina. Bo przecież nie obetnie ani baran, ani strzelec. Panna też nie obetnie. Tylko wodnik obetnie. Jak się lew wkurzy, to z tego wodnika zrobi ryby, tak? Albo wodnik przejdzie do lwa i znowuż zacznie od panny, od tego ruchu robotniczo-chłopskiego, wiesz, tam zacznie to telepać, bo wodnik przejdzie do lwa i z powrotem, rozumiesz, zacznie kołomyje robić. I to jest najgorsze. Słuchaj, zodiak jest najlepszym wskaźnikiem. Jeżeli robisz prelekcję, to patrzysz. Dlatego ja przyglądając się, jeżeli w tej chwili na przykład tak mamy tych 3 bliźniaków, tak, o których tam nie wiem, czy słyszałeś, czy nie słyszałeś. Jak nie, to wejdź w starsze filmy. Tam nawet chyba taki tytuł był Bliźniaki, ale nieważne. W okres bliźniaka wejdź po prostu. To zobaczysz, że te 3 bliźniaki plus ten jeden mały, który jest z Polski. On nie umie się zebrać w kupę. A dlaczego? No bo po drugiej stronie ma tego, który teraz wykrzykuje i pokazuje, no tego Kaszuba. I tutaj mamy problem. Że my mamy problemy wewnętrzne, a są zewnętrzne problemy dużo silniejsze i ważniejsze. Jedynym człowiekiem, który właściwie to jest tego państwa lwa, czyli ten, no powiedzmy tam, gdzie była ta wojna, wiesz, co Rzecki brał udział. Ja mówię szyfrem, no bo wiesz, co on tam był. No.
I to państwo właściwie to jest jedyne państwo, które też się wkopało niepotrzebnie, bo się wkopało razem z rakiem i po cholerę tam poszło do tego raka. Mogło nie pchać się do raka, bo rak w tej chwili, ale w tej chwili pani von Taratatata zaprzyjaźniła się z panem tym, tylko że pan ten zrobił sobie manewry, właściwie wydeptał jak kapustę teren i będzie tutaj robił zakwas brudnymi nogami. Jak kiedyś usłyszysz o kiszeniu kapusty, właściwie nie kapusty, tylko mówił pan cejrowski, jak to się robi, mówi, bo to te same bakterie, które pomiędzy paznokciami są a palcem, jak się dobrze nie umyje, to wtedy lepiej kiśnie, no to jest mniej więcej na tej samej zasadzie. Tylko tam jest maniok, a my tu mamy tutaj kapuchę. A ci spod, wiesz, wodnika wszyscy, tutaj co tam za taką rzeką Bóg mieszkają, to oni wszyscy wszystko kiszą, nawet grzyby kiszą, buraki kiszą, wszystko kiszą. Ja osobiście, wiesz, byłem na takim przyjęciu i były te kiszonki podane na takich małych talerzykach jak u raka, takie maleńkie takie i tam tych kiszonek i tak się przyglądałem i mówię, w pewnym momencie to ja będę wyglądał jak korniszon po zjedzeniu tego wszystkiego i się wszyscy zaczęli śmiać dookoła. Bo ja nie lubię tak kwaśnych rzeczy. No nie to, że nie lubię kiszonek, dlaczego nie? No mogę wypić, bardzo lubię ten kwas z kapusty w szklankach, ale wiesz, co po tym jest. Od razu lecisz, jak to się mówi, udajesz pilota. Panie pilocie, dziura w samolocie. No nie, i kwestia bombowca. Dobra, przejdźmy z tematu, bo zaczniemy świntuszyć. Wiesz co, ja bym tych Anunnaki to nie, bo mnie to bardzo irytuje ci Anunnacy, bo to jest Anunnaki i nic więcej. Wiesz, o co mi chodzi? Że wcześniej to były małpy, a po Anunnaki dopiero stał się człowiek. Nie za bardzo mi ta kwestia pasuje. No nie za bardzo, bo jeżeli patrzymy na te artefakty, na te wszystkie rzeczy, to coś mi tutaj te Anunnaki, wiesz, to jest ten, ja nie pamiętam, czy dobrze mówię, Szuszkin, czy nie Szuszkin, on sobie tam z Rosji wyjechał do Stanów, zrobił pieniądze i takie wymyślił. I tego my się trzymamy. I to, że oni tam trzymali tych ludzi znaczy te małpo ludzi właściwie do kopalni w złocie, potem tam któryś z którąś tam coś tam, ja mam nawet tą całą tutaj ich trylogię, czy nie wiem, matrologię, nie wiem jak to nazwać. I nie za bardzo mnie to pasuje, wiesz, bo no jak patrzymy na te mapy Pirejsa, patrzymy na te inne artefakty w Indiach, ten pal taki metalowy, który ani nie rdzewieje, ani nic. Potem mamy jeszcze tam jakieś inne rzeczy dziwne. Potem mamy tego Sfinksa. Wolałbym, wiesz, wejść w te łapy Sfinksa i naprawdę podejrzewam, że tam by było w tej bibliotece, jeżeli ona istnieje, co na pewno coś tam musi być, bo tak by nie pilnowali ten hałas, czy jak on się tam hałat nazywał, czy wiesz, gest Kozakiewicza wiesz, i w tym momencie wolałbym tą wersję zobaczyć tam w tych łapach, niż ten, nie wiem, no ja jakoś nie mam takiego zaufania do takich wersji. Ja rozumiem, że jest pismo klinowe. Ja rozmawiałem z moim przyjacielem, który jest profesorem archeologii, o tym piśmie, ale nie o tym rozmawialiśmy, tylko wiesz o czym? On do mnie, bo ja tak wtedy miałem programy w telewizji, była taka głupia sytuacja, no nie, akurat chciałem powiedzieć imię. Ja mówię, słuchaj, a on mówi, zacznij od zegara. Ja tego nie mogłem zrozumieć prawie do teraz.
wiesz, kto mi wyjaśnił sprawę zegara? Dopiero Franz Zaleski. Bo ja z nimi się nie widuję, z tymi moimi kolegami archeologami. Bo ja ich mam mnóstwo tych kumpli. To jest naprawdę, ja mam więcej, prawie tyle co lekarzy, to mam archeologów. Bo był taki moment, że po prostu, no, ja nie wiem, oni wszyscy uciekli do archeologii. Nie wiem, kulturowo jakoś tak, nie wiem, co się stało. Mnie nigdy, znaczy nie to, że nie pasjonuje, tak, ale ja poszedłem w co innego. Ja poszedłem w nazwiska, a oni poszli w archeologię. Wiesz, ja w grzebanie w archiwach, w nazwiskach, a oni uciekli to. Potem nie zauważyłem, a jeszcze jest genealogia, no nie? I genealogia mnie zafascynowała, ale genealogia się prawie wyrównała z astrologią, więc wolałem astrologię. Jak masz mandale Rafała Prinkę i profesora Leszka Weresa, to Rafał Prinkę zajmował się akurat genealogią. No i on przeszedł taki, no, dział. Oni razem pisali tą książkę. Właściwie to tą książkę, gro tej książki to jest Leszka Weresa, a Rafała to jest tłumaczenia i wpisywania. No. Dobra. Wiesz co, ja bym nie uderzał w Księżyc, dlatego że Księżyc w tej chwili jest w Pannie, tak? I Księżyc, wiesz, jest za szybką planetą i za bardzo wkurzającą. To jest wkurzająca planeta. Cholera wie, co to jest. Czy to jest faktycznie satelita Ziemi, bo Chińczycy jak bierzesz zapiski sprzed 5000 lat i tam czytasz, tam nie ma słowa o Księżycu w Chinach. I faktycznie w innych kulturach, które mają piśmiennictwo z tamtych czasów, to Chińczycy mają udokumentowane, ale niektóre kultury w ogóle nie mają takiego czegoś. Wiesz, ja nie mam akurat takiej możliwości, ale warto by było się zapytać dogonów, co oni sądzą. Bo jednak astronomia, którą oni reprezentują, dogoni i to, co oni mają w tych swoich zapisach religijno-kulturalnych, no to jeżeli oni by nie mieli Księżyca, no to by było ciekawe. To pewnie tam jakieś UFO siedzi i tym steruje. No właśnie księżyc to jest nasz nastrój, to jest ta psychika, to co my mamy tego lwa i ten cholerny księżyc, który jest w 12 domu dla lwa, tak? Niech przejadą. Się skupić nie można przez nie. Te karety, nie wiem co to, czy policja, czy karetka. Jeżeli my jesteśmy, trzymamy lwa jako lwa, a z tyłu jest rak, to jeżeli jest baran, to z tyłu ma ryby. No, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. To żeby sobie zawsze tak trzeba sprawdzać. Jeżeli tak się nie robi, to nie ma astrologii. Czego się boi praca? Lwa. Czego? Lenistwa. A jeżeli praca jest pracownikami, to kogo się boją? Kierownika. Proste. Kto może robotnika wykoleić? Ryby. No więc co? Na zwolnienie. No nie? Albo do grobu. Zarobił się chłop na śmierć. Panie, on taki był pracowity, że on tam długo nie pociągnął. Poszedł na ten i na zwolnienie. Chłopa nie ma. Co może nieprawda? Także tutaj, jeżeli znamy
Ja robię taką konkluzję tutaj do tego wszystkiego. Jeżeli znamy zodiak dobrze, to jesteśmy, nie można powiedzieć, że wolnymi ludźmi. Nie, 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 nie. To, bo też można by tak było powiedzieć, że jesteśmy wtedy wolnymi ludźmi, ale przynajmniej możemy się zorientować, co nam szykują, albo kto nam szykuje coś. I wtedy jest szansa po prostu jakby, no nazwijmy to pogwałcenie tego, bo jeżeli ktoś robi błąd w informacji i to robi, przypuśćmy, góra, to potem ten błąd urasta do katastrofy. I w tej chwili właściwie przez złe działania, no jesteśmy w katastrofce. W tej chwili jesteśmy w katastrofce. Katastrofce numer 1 politycznej i ekonomicznej. Katastrofka ekonomiczna idzie stamtąd, że wprowadzamy ten beznadziejny walka z tym dwutlenkiem węgla, co w gruncie rzeczy dzięki temu w ogóle wszystkie zielone roślinki żyją. I to jest podstawa. I na przykład chociażby ten płodozmian, czy cokolwiek, ten węgiel, który tutaj wytwarzany, który ekolodzy w ogóle nie wiedzą. Po pierwsze, ekolodzy powinni się nauczyć biologii i łańcucha biologicznego, a nie jakaś gamoniowata postać, która zupełnie nie zna się na łańcuchu biologicznym, zupełnie nie wie, co to znaczy. I nie można jeszcze jednej rzeczy robić, że w ogniwie tak zwanej karmy, nie karmy jako karmy, tylko karmienia, to co jemy, spożywamy, czyli żywności, nie można wprowadzać czegoś, co nigdy nie było. Nigdy nie było. Więc człowiek nie może jeść piasku. Kura bierze te kamienie, dlatego że potrzebuje do trawienia i ptaki biorą to, potrzebują do trawienia, ponieważ tak mają skonstruowane. Tak, krowa ma tam ileś tych żołądków i musi bąkować, musi tam, jak to się mówi, puszczać ten gaz, ale ten gaz nie jest szkodliwy. Ten gaz jest nam potrzebny. I absolutnie nie można naruszać żadnych struktur, bo ten gaz można zlikwidować zupełnie inaczej, podając zdrową żywność i krowa wtedy nie będzie miała tego. Jeżeli ona będzie na normalnym pastwisku, gdzie będą rosły wszystkie rośliny, a nie karmiona kiszonkami, które te kiszonki pozbawiły ich pewnych bakterii, a wprowadziły bakterie, które, no przypuśćmy w założeniu drożdże, przecież drożdże jak macie, to przecież też wytwarzają gaz i może nawet butelkę jak zakorkujecie nieodpowiednio, to wam wybuchnie. Ale można to też stosować w inny sposób. I to jest między innymi też skutek. No więc tutaj, jeżeli rozmawiamy o pewnych rzeczach, to trzeba znać cały łańcuch pokarmowy, cały łańcuch biologii, żeby wiedzieć, a tutaj nagle się wprowadza jakieś elementy, chociażby tam te mielonki z tych świerszczy, czy tam jeszcze czego, i to będzie się dokładać, albo jeszcze jakieś włosy od fryzjera do mąki, żeby się nie zbrylała, bo będzie się golić świnia. Niemcy zbierali faktycznie za wyrzucenie takiego, wiecie, no, pukla włosów do śmietnika albo gdzieś, można było być rozstrzelany jako fryzjer. Trzeba było wszystko oddać, a co oni robili z tego? Wyobraźcie sobie sienniki z tych włosów. A wiecie, co robili z ludzi? Mydło. I to
Nie jest, to było w literaturze nawet. Naszej literaturze to było, nie wiem jakiej współczesnej literaturze. I to trzeba brać pod uwagę, że ten mechanizm oni nadal wprowadzają. Ten sam naród wprowadza ten sam mechanizm. Bydło. O czym mówi ten pan za oceanu, że to jest bzdura. Że nie wolno tak robić, że jest przeciwko. A pan, który jest z raka, no po prostu co mógł to zrobić? Jak on już jest największy. No nie jest największy, bo największy to jest koziorożec w tej chwili, tak? Czyli India. To jest największy moloch w tej chwili. Chociaż on jest niby bez władzy, to się tylko tak wydaje. Spójrzmy na ulicę, ile tego jest. Jedźmy sobie na bazarki, zobaczmy. I nie patrzmy na to, właśnie patrzmy, czy to są ci tak zwani ciapaci, czy Hindusi. I wtedy zobaczycie, że ciapaci też są, ale ciapaci to mają bidę. A ci Hindusi, to są naprawdę interesy dobre. Ich jest naprawdę mnóstwo. Bo wystarczy 3 na miasto, a opanowali całe miasto. Zobaczcie, czym handlują. I wtedy będziecie wiedzieć. A wystarczy ich 3 w takim miasteczku, co ma 50 000 ludzi. Bo nie mówię o takim mieście jak Warszawa, czy Poznań, czy Wrocław, bo tam ich jest, a ile w Łodzi? 70% restauracji w tej chwili jest w ich. I nie ciapatek, to nie są ciapaci, to są Hindusi. Nepalczycy, bardzo często Nepalczycy też, ale Nepalczyk a Hindus to jest żadna różnica. Żadna różnica po tym, że Nepal jest królestwem, jest tam prowadzony przez tego króla bardzo wykształcony, wyjątkowo wykształcony i nie wpuszczający nic do Nepalu. Do Nepalu wpuścić cokolwiek i tam jakąkolwiek innowację wpuścić, to a człowiek jest wykształcony, no rzadko kto jest tak wykształcony i tak mądry jak on. On wie, co robi. Pojedziecie tam, będziecie przerażeni, ale posiedzicie sobie 4 miesiące, 5 miesięcy, zobaczycie, że właściwie oni żyją jak pączki w maśle. Biedy tam nie ma. Tam nikt głodnych nie chodzi. Chociaż chodzą z misami i każdy im coś tam daje. No właśnie o to chodzi, bo ten, co idzie z misą, to wiadomo, że on idzie w jakiejś potrzebie i on potrzebuje. I wszyscy mu dają. Jak w marksizmie. Dokładnie jak sobie Marks wykombinował. To jest to, tylko że on wtedy idzie z tą misą, on idzie w jakimś interesie. Jemu dają, dlatego że on dojdzie tam gdzieś i się pomodli i zbierze, albo zostanie w tym zakonie, albo nie zostanie, nauczy się jakiegoś zawodu i będzie pracował, założy rodzinę, będzie miał wszystko. Bardzo mądre skojarzenie. Jak pojedziecie kiedykolwiek do Nepalu albo porozmawiajcie z ludźmi, którzy byli, ale którzy mają dobrze poukładane w głowie, bo przecież jak zobaczy tam, Boże, jaka bieda, chodzą na bosaka, to tamto, nie mają w co się ubrać. Ciągle chodzą identycznie. Oni chodzą identycznie, tylko tych ciuchów mają od groma. Faktem, że oni mają te specyficzne rzeczy, no to ten jaka mleko śmierdzi jak zaraza, dla nich nie śmierdzi. Im nie śmierdzi, bo oni są przyzwyczajeni do tego. Właśnie rozmawiałem z koleżanką, ona mówi, słuchaj, to coś tak wstrętnego to jeszcze w życiu nie piłam. Ja mówię, ale można? Można, tylko wiesz, to jest tak tłuste i tak śmierdzące, że to się, mówi, to jest nic, mówi takiego. Ja mówię, a dla nich? Oni tego nie czują. No więc teraz rozumiem, dlaczego ich na przykład specyfiki, tak zwane zapachowe, przecież jak miałem tutaj Nepalczyków niedaleko, znajomych takich,
to nie mogłem im wytłumaczyć, żeby oni nie używali tych ich kremów, tego wszystkiego, bo nie wiedziałem, jak to się nazywa, znaczy jak im to powiedzieć. Oni się wreszcie nauczyli, w tej chwili nie stosują tych rzeczy, ale to ich dziecko, no bo w przedszkolu to się bano tego dziecka. Te wychowawczynie też się bały. Mówi, wszystko czują. One myły ręce przed jedzeniem. A to jest ich rodzaj higieny. No i właśnie to tak jest. Wiesz co, ja nie wiem, czy klejnot, ja nie wiem, czy nepalska kuchnia to jest ta, którą ty mówisz. Ja mówię o takiej typowej Nepalczykach. Ja się zgadzam, że ich kuchnia jest na pewno bardzo dobra. Tylko ja mówię o tym mleku Jaków. Wiesz, ja mówię o tym, bo ja nie mówię, że nie. Oczywiście, że tak, ja się zgadzam, że ich kuchnia. Akurat miałem do czynienia z Tybetańczykami, tutaj właśnie z Nepalu. Oni byli Tybetańczykami z Nepalu i oni stosowali te swoje zapachy, które były widocznie na tym maśle. No. Ja nie mówię, że ich kuchnia, ja akurat tybetańskiej kuchni no po prostu nigdy nie, tej herbatki, wiesz, z tym masłem, ale wiem, że moi koledzy na przykład nigdy nie rozmawialiśmy, ci, którzy byli w Tybecie, ci, którzy są alpinistami. Nigdy nie rozmawialiśmy z tym. I bardzo żałuję, bo po kolei oni się wygaszają, po prostu odchodzą. I ja to towarzystwo, no w większości ich znałem. Znaczy nie w większości, no łodzian znałem. Tyle o ile, ale ich znałem. No. Raz, że chodziliśmy do szkoły, jakieś zajęcia razem, potem jeszcze jakieś, wiesz jak to jest w mieście, no zna się te osoby. I to ciekaw jestem jak. No teraz będę lada moment rozmawiał też z takim znajomym lekarzem, który właśnie jest saternikiem. I będę rozmawiał z nim. Nie wiem, może się uda go zaprosić, bo on też brał udział w tych wszystkich wyprawach i nawet byłem zaskoczony, że no jest kilku takich. No. Wiesz, medycyna jest ogromna no, i ludzie też są. Nie wiedziałem o tym, że tam wiedziałem, że są lekarze wśród nich, ale nie wiedziałem kto, co i jak, że ich nie znam. Także bym palcem powiedział, a to jest Janek, a to jest ten, to jest ten. Nie, tylko przez przypadek tak trafiałem na nich, że oni się nigdy nie kryli. Słuchaj, no jasne, że tak, wszędzie są biedne dzielnice, a w Polsce nie. Jak ci się pokazują te siostry w sali, no to już wiesz, że w tym mieście jest bieda. Przecież jak ja je zobaczyłem w Łodzi i one były przez kilka tygodni, to mnie się od razu mdło zrobiło. Szaro w oczach, że będzie bieda aż huczy. Bo jak one się pokazują, te siostry, to już wiadomo, że jest bieda. Bardzo dużo Polek jest tam wśród tych sióstr. Bardzo dużo, wbrew pozorom. I to są przede wszystkim dziewczyny, które wstąpiły do zakonu. Te, co ja ich nie znam. Nie znam. Znam ich matki. 3. Jedna uczyła się na Sorbonie i z Sorbony pojechała do Indii i tam już wstąpiła do zakonu. Druga matka opowiadała mi, w Szwajcarii mieszkali i ona przez tam jakieś dziwne rzeczy i właśnie też wstąpiła, ale w Szwajcarii wstąpiła do tych sióstr i pojechała na misję, czy do Indii, nie wiem. I następna, to ja znam, ale ją jaką małą dziewczynkę i ona była siostrą, tylko nie wiem w jakim zakonie, w Rzymie się wypisała z tego, przepisała się do sióstr tych. I stąd,
no po prostu mam jakieś wiadomości, ale oprócz tego, jak ja je widzę, to się ich boję, po prostu boję, bo wtedy wiem, że jest bieda i straszna bieda. Bo mam od tych matek powiedziane, że one tylko występują tam, gdzie jest bieda, straszna bieda. No więc jak one się pokazały w Łodzi, to mnie się ciemno w oczach zrobiło. Bo to, że w Warszawie to mogą być przelotem, mogą tam, wiesz, robić w świecie, no coś tam, tak, przyjechały na 2 miesiące, przyszły zwiedzać, czy przypuśćmy w Krakowie. To rozumiem, ale w Łodzi? Co ona robi w Łodzi? Przecież w Łodzi, no ale jakie w Polsce się rozpoczęły takie cyrki, no to... Słuchajcie, kończę, idę w tamtą stronę, tam się z wami pożegnam, bo już jest dosyć późno. To na razie, za chwileczkę tam wystąpię. No, już jestem. O, to nieładnie. Jestem, przeniosłem się. Jakoś tak przyglądam, nawet ładnie to wygląda, chociaż tutaj mam w tym telefonie, to niezbyt ciekawie. Ale to może dlatego, że ten telefon mam gdzieś, albo ja tam źle ustawiłem, no zobaczcie. No tak wyglądał. No trochę mały ten obrazek jest, może jakby było tableau. No ale to pomału wszystko zrobimy. Pomału na razie tutaj. No i słuchajcie co, trzymajcie się z Bogiem do jutra. Już nie wiem, czy jutro będziemy robić offsetkę, czy nie. Zobaczymy, czy ta cyfra się zmieni na 2, ale pomału. Na razie będę przygotowywał pewne rzeczy, tak jak mówię tutaj, te wszystkie działania. Cieszę się, że jedna osoba zadzwoniła i że ten kontakt jest. Widziałem, słyszałem na żywo, jak to jest, bo to mnie bardzo intrygowało i bardzo irytuje, jak to zrobić, żeby to było wszystko na żywo. No i jeżeli przyjdą, to będę ci, którzy tutaj będą mówić o niektórych sprawach, no to będą od godziny 18. No jednak tak, bo ja się boję później, bo potem sobie posiedzimy do 18, do 20 albo nawet do 21, bo będziecie zadawać jakieś pytania na żywo i będziemy mogli sobie podyskutować. No więc rozpoczniemy, zobaczymy od kogo, jak to będzie wyglądać. Na razie mam nadzieję, że znaczy ja mniej więcej wiem, bo już próby były i nie raz, tylko nigdy na żywo, tak? A ja już tą próbę, no już jestem gotów, tak? No już dłużej nie mogłem czekać, a w dodatku no chciałem wykorzystać ten dzień, a dlaczego nie? Jeżeli jest taka możliwość i wszechświat chce, no to dawaj. Panie Boże, przecież po to żyjemy, żeby było nam dobrze, a nie źle. No i już. Trzymajcie się. Pa. Dobranoc.